Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj dosyć specyficzne słuchawki Creative Outlier Free, czyli słuchawki działające na zasadzie przewodnictwa kostnego, czyli coś, co wam gra z kości, a tak naprawdę nie z małżowiny usznej, czyli nie z ucha w środku. Co wam mogę o nich powiedzieć? Jakie wnioski, uwagi, jak to działa, jak to wygląda? Moje wrażenia. Pierwsze co? Zestaw. Zestaw, powiedziałbym, że specyficzny. Są słuchawki, masz jakąś ostrość, może wyszliśmy sobie na manualną. Są słuchawki, które tak naprawdę są pałąkiem, które sobie zakładamy za uszy. Mamy w nich część, która jest odpowiedzialna za dźwięk, baterię, mikrofon, połączenie, spoko. To jest w zestawie. Jest kabelek do ładowania. Ładowanie odbywa się magnetycznie za pomocą pinów, które są tutaj. Przykładamy, ładujemy. Dosyć się to trzyma, nie ma raczej z tym problemów, że tak powiem, więc to akurat spoko rozwiązanie. Z racji tego, że słuchawek nie wkładamy do uszu, tylko opieramy je sobie, tak jak widzicie na zdjęciu, na tej tutaj, otóż to części naszej głowy. Gdybyście chcieli uprawić jakieś sporty związane z wodą czy z czymś, można zatkać sobie uszy, są zatyczki do uszu na pokładzie. No i cóż, jak to działa? Mamy płaskie części, które wibrując przenoszą wam dźwięk do ucha i słyszycie to, co w nich leci. Jakie to ma plusy, jakie to ma minusy, gdzie to się sprawdzi? Może od tego zaczniemy. Jeżeli jesteście audiofilem, szukacie dobrej jakości muzyki, chcecie posłuchać coś naprawdę fajnie, żeby dobrze to brzmiało, to wyłączcie ten film, nie słuchajcie tego dalej, bo te słuchawki do tego to się nie nadają. To są słuchawki do sportu, do jakichś sytuacji, gdzie potrzebujecie słyszeć, co jest na zewnątrz, nie korzystając z ANC, czyli aktywnej redukcji szumu. Słuchawki, które właśnie w aktywnym, że tak powiem, jakimś spędzaniu czasu mogą się przydać, nie wiem, jazda na rowerze, wtedy słyszycie też, co jest na zewnątrz, pływanie, jakaś siłownia, tego typu tematy, ale nie słuchanie muzyki na zasadzie, gdzie chcecie naprawdę mieć jakąś świetną jakość, świetny odbiór tego, bo to nie działa w taki sposób. Przewodnictwo kostne, przynajmniej jak ja to słyszę, ma to do siebie, że słyszycie tak naprawdę tego dobrze środek pasma. Basów tutaj praktycznie nie ma, wysokiej góry też nie ma. Jest praktycznie środkowa część pasma, która służy do tego, żeby się komunikować, rozmawiać. Muzyki też jest tam dość dużo, ale nie mamy góry, nie mamy dołu. Takie są moje ogólne wrażenia z brzmienia czegoś, więc tutaj przez producenta podanie w specyfikacji, że pasmo przenoszenia jest 20 Hz, 20 kHz, to nie usłyszycie takich rzeczy, moim zdaniem. Nie ma szans. Idąc dalej, specyfikacja. Akumulatory 2x180 mAh, połączenie Bluetooth 5.3. Jest oczywiście mikrofon na pokładzie. To też dobrze, też można przez to rozmawiać. Nie było jakiegoś dramatu, jeżeli chodzi o jakość rozmów. Może z racji tego, że jest on tak trochę schowany, zamknięty, może troszeczkę odbiegać od standardowego mikrofonu, ale do rozmowy jak najbardziej się nadaje. Nie ma tutaj żadnego aptX, HD i tego typu rzeczy, więc standardowe kodeki Bluetooth na pokładzie występują one w różnych kolorach. Nie ma żadnej aplikacji z nimi związanych, jest tylko po prostu prosta konfiguracja, czyli przytrzymujemy, włączamy w odpowiedni sposób, parujemy głośność plus minus, czyli głośniej, ciszej. Ewentualnie możecie też za jakąś pomocą spauzować, oczywiście odpalić utwór, odebrać połączenie, tego typu rzeczy, więc jak ja to odbieram? Słuchawki stricte do sportu, do pływania ewentualnie, do jakichś miejsc, gdzie potrzebujecie dobrze słyszeć to, co jest na zewnątrz, nie korzystając z aktywnej redukcji szumu, ale nie do takiego rozkoszowania się muzyką. Tutaj moim zdaniem one się nie sprawdzą. Jeszcze wodoodporność na poziomie IPX5 na pokładzie, więc myślę, że spoko. Jak je zakładacie, nie ma jakiejś takiej wielkiej, że tak powiem, niewygody tego słuchania. Jedynie jeżeli macie już głośność na maksa, to możecie poczuć po prostu tej części waszej głowy masaż delikatny, gdyż czuć, że one wibrują. Też tak samo, gdy je sobie włączycie i dacie już muzykę na maksa, to słychać te schowane przetworniki, nie wiem jak to nazwać, po prostu słychać ten dźwięk. Nie jest to tak, że on się tylko rozchodzi przez kości, ale też jak zdejmiecie je, też będziecie je słyszeć, więc
Mówię, produkt stricte sportowy. Gdybym ja chciał się rozkoszować z słuchania muzyki, na pewno bym nie wybrał tego typu rozwiązania, ale do sportu, siłowni, basenu, umilania nam sobie aktywności fizycznej te słuchawki się nadadzą. Brzmią po prostu środkiem. Praktycznie górna część pasma i dolna jest wycięta przez ten sposób przetwarzania tego dźwięku przez nas, czyli przewodnictwo kostne. No i cóż, około 10 godzin na ładowaniu, powiedziałbym, że pewnie tak 9-8 spokojnie jesteśmy w stanie wyciągnąć, czyli tak często nie trzeba ich ładować. Pewnie jak chodzicie na siłownię 2 razy w tygodniu, no to raz na 2 tygodnie je naładujecie czy coś i będzie dobrze. Więc produkt specyficzny, w pewnych zastosowaniach jak najbardziej się sprawdzi, w pewnych moim zdaniem nie. No i takie moje zdanie o nich. Da się używać, da się korzystać, ale wielkiej przyjemności muzycznej to z nich tutaj nie usłyszycie. Więc takie jest moje zdanie o kreatywach Outlier Free. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło. Hej!